Ahoj moi drodzy, nie znajdujemy się w Polsce, znajdujemy się w Czechach, a za mną stoi najnowsza Skoda Super. Zostaliśmy zaproszeni przez Skoda Polska na jazdy testowe najnowszą generacją Superba w wersji limuzin. Sprawdzamy tutaj najnowsze generacje silnika, różne wersje wyposażenia i postaram Wam się przybliżyć właśnie jak wygląda najnowsza generacja Superba. No to co, jedziemy z tematem i zapraszam Was na piękne czeskie drogi. No dobrze moi drodzy, ale zanim przejdziemy do materiału o Skodzie Superb, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam i Waszym subskrypcjom my możemy jeździć na takie prezentacje i pokazywać Wam najnowsze modele, takie jak właśnie ten Superb. Jedziemy z tematem. Ale samo miejsce, w którym także znajdujemy się, jest naprawdę świetne miejsce. To jest naprawdę piękne miasteczko Kawlowe Wary, w którym został nagrany także bardzo słynny film, czyli Casino Royale James Bond. No właśnie, agent 007 dosłownie był także w tym hotelu, który znajduje się za mną. Mieliśmy okazję także posiedzieć przy tym stoliku, który dosłownie miał okazję wystąpić także w filmie. Extract him before dawn. You know, I think I'll call that a Vespa. Właśnie o tą lokalizację. Niesamowicie to wszystko wygląda, a sam hotel jest naprawdę także dosyć stary, bo to są lata 60. czy nawet 70. Najnowsza Skoda Superb, najnowsza generacja i dosyć także sporo zmian. Nowa płyta podłogowa, nowa platforma oraz także nowoczesny wygląd. Wygląd został zmieniony, przywędrowało 6 nowych kolorów, dosyć ciekawych, w tym także flagowy Iced Yellow, a to jest Skoda Superb. W najważniejszym kolorze dla całej marki, czyli kolorze Iced Yellow. Zobaczcie, jak on świetnie wygląda. Nie jest on ciemny, jest dosyć jasny, a wygląda niesamowicie. Podkreśla ostre linie przetłoczenia, które zostały zastosowane. No i także charakterystyczny grill dla Skody i nowoczesne logo, takie jak żeśmy już poznali w przypadku nowego Kodiaka. Wygląda to naprawdę świetnie, a ten kolor będzie robił wrażenie także na ulicach. Chociaż także paleta kolorystyczna dodaje nam bardzo ładny kolor czerwony, czy także kolor niebieski. Superb nie zmienił się bardzo mocno, bo to nadal jest stonowany bardzo dobrze samochód, ale zostało zmienione kilka detali. Na przykład mamy nowoczesne światła matrycowe, jest to druga generacja tych słynnych Matrix LEDów, które są stosowane, mają teraz dosyć dużą rozdzielczość i jeszcze lepiej wycinają obiekty niż poprzednia generacja. Zmieniono także tutaj delikatnie aerodynamikę, został poprawiony także zderzak, zmieniono także wloty powietrza po to, żeby opływ powietrza, jeśli chodzi o Superba, był także mniejszy. CX na poziomie 0,23, co daje nam także efekt, jeśli chodzi właśnie o zużycie paliwa, czy także właśnie ciszę też w kabinie, bo okazuje się, że nowy Superb dostał także bardzo dobre wyciszenie i także podwójnie klejone szyby z przodu, z tyłu, jak i także przednią szybę akustyczną. To robi naprawdę świetną robotę. Jeździmy sobie tutaj po różnych drogach, od szybszych, także po te wolniejsze, ale to, co się wyłania, jeśli chodzi właśnie o Laurent and Clementa oraz także wersję środkową, to jest wygłuszenie. Wygłuszenie w tym samochodzie jest naprawdę świetnie zrealizowane ze względu na to, że ten samochód ma podwójnie klejone szyby i to są podwójnie klejone szyby z przodu, jak i z tyłu oraz przednia szyba także jest dźwiękochłonna, dzięki czemu faktycznie w połączeniu razem z wygłuszeniem drzwi oraz wygłuszeniem podłogi bardzo cicho jest w Superbie i to przy niższych prędkościach, jak przy tych wyższych prędkościach nie będziecie kompletnie rozczarowani, jeśli chodzi o poziom hałasu. Wersje kilka różne do wyboru oraz oczywiście najwyższa wersja wyposażenia zwana Laurent and Clement, czyli mamy tutaj wszystko, co jest możliwe. A wersji wyposażenia było naprawdę sporo. Mieliśmy do wyboru ponad 30 samochodów w różnych konfiguracjach kolorystycznych, a także i w różnych wersjach wyposażenia. Jako polska grupa wybieraliśmy naprawdę różne silniki oraz właśnie różne kolory, tak żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak faktycznie pokazuje się nowy Superb. A okazuje się, że różne wersje wyposażenia nie oznaczają gorszych komfortów, czy także gorszego wyposażenia, bo okazuje się, że Superb jest dopakowany naprawdę już we wszystko, nawet w środkowych wersjach wyposażenia. A kolory robiły niesamowite wrażenie, w szczególności właśnie w tych czeskich krajobrazach. Dodatkowo nowoczesne koła. Koła, jeśli chodzi o ten samochód, też mamy w różnych rozmiarach oraz także przystosowane do różnych wersji. Felgi mamy takie bardziej aerodynamiczne, ale troszeczkę większe oraz te przeznaczone dla wersji L&K, czyli właśnie najwyższej wersji wyposażenia. Będą przygotowane także kolejne felgi, jeśli chodzi właśnie o wersję Sportline, ale tak jak widzicie, dosyć dobrze to kontrastuje, czy to w wersji Laurent Clement, czy także w tej bardziej podstawowej. Te felgi są dosyć duże i ładnie wyglądają. Największym rozmiarem jest także 19-calowa felga, właśnie w takim ładnym, nowoczesnej formie. Połączone jest to także z nowoczesnym zawieszeniem, bo standardowo możecie wybrać tutaj sprężynowe zawieszenie nieaktywne, ale za dopłatą jest także system DCC+, o którym Wam opowiadałem już w przypadku Kodiaka, czyli kompletnie nowe
zawieszenie, które naprawdę robi świetną robotę. Tryby jazdy też robią sporą różnicę, jeśli chodzi właśnie o tryb chmurki, czyli tryb komfortowy. Macie także tryb bardziej do jazdy autostradowej, czyli tryb bardziej normalny. No i także tryb sportowy, gdybyście chcieli też wyciągnąć z tego silnika 1.5, 2.0 czy 2.0 TDI po prostu troszeczkę więcej mocy i więcej wrażeń z jazdy. Tylko pamiętajcie, że tryby jazdy najlepiej działają w momencie, kiedy dokupicie sobie adaptacyjne zawieszenie DCC+. Ale zobaczcie także na pewność prowadzenia. Naprawdę to zawieszenie zostało bardzo dobrze zestrojone. Układ kierowniczy też jest na świetnym poziomie, bo mamy tutaj naprawdę sporą ilość serpentyn i nieważne, czy jedziemy w trybie komfort, czy jedziemy w trybie normal, czy także w trybie sport. Ono jest bardzo precyzyjne, jeśli chodzi o swoje działanie, oraz zobaczcie też, jak świetnie wybiera nierówności. Naprawdę ta dziurowa droga niestety jest także w Czechach. I pokazuje się tutaj także o wiele większe zalety właśnie tego zawieszenia. W tym zawieszeniu jest faktycznie bardziej komfortowo, jest wygodniej, ale nie ukrywam, że podstawowe zawieszenie robi także bardzo dobre wrażenie i tam nie ma kompletnie się też do czego doczepić. Bo wtedy nie tylko zmienia się charakter silnika, skrzyni biegów czy układu kierowniczego, ale także największą różnicę właśnie robi wtedy zmiana, jeśli chodzi o zawieszenie, bo wtedy jest albo twardo, albo miękko, bo mamy 15 stopni sterowania tym zawieszeniem i szczerze powiedziawszy tryb komfort da się jeszcze zrobić bardziej komfortowy i potem dosłownie jedzie ten samochód niczym na pneumatyce. No i także zmieniły się delikatnie kosmetycznie wymiary, ale to już Wam o tym opowiadam. Jeśli chodzi o długości, 4,91 metra długości faktycznie, także Superb urósł. O 43 mm także nadwozią postanowiło się wydłużyć. Przyjechaliśmy tutaj także do Czech, żeby sprawdzić najnowszą wersję, jeśli chodzi o Superba, czyli wersję Limousine, która ma także tą charakterystyczną ściętą tylną część, połączoną razem z ciekawym bagażnikiem, który jak zawsze podnosi się także z tylną szybą. Ważne także wspomnieć na pewno o rozstawie osi, który też jest na bardzo dużym poziomie, chociaż nie zmienił się względem poprzedniej generacji i mamy tutaj rozstaw osi na poziomie 2 metrów i 84 cm, co pozwoliło oczywiście Skodzie wygospodarować multum miejsca, jeśli chodzi właśnie o tylny rząd siedzeń, w czym są dosłownie mistrzami. Jak jest z miejscem z tyłu? A tak naprawdę jest ten sam rozstaw osi, ale miejsca jeszcze bardziej przybyło i jakby w Superbie nie brakowało miejsca. Jeśli chodzi o przestrzeń, jest tu naprawdę niesamowicie dużo przestrzeni na tylnym rzędzie siedzeń. Zobaczcie, jak ogromną przestrzeń mam także do przedniego fotela, a fotel jest ustawiony pode mnie, czyli 1,80 m wzrostu. Nad głową także mam bardzo dużo przestrzeni i mogę sobie bez problemu wyprostować także nogi. Pozycja tutaj, jeśli chodzi o siedzenie, także jest niesamowicie wygodna, bo jest dosłownie idealnie uszyta, jak na miarę. Dodatkowo przychodzi także możliwość zakupienia bardzo ciekawych Simply Cleverów w formie na przykład uchwytu na tablet. Tutaj macie dodatkową kieszonkę na swój telefon, jest także normalna kieszonka, jest także trzecia strefa klimatyzacji, jeśli chodzi o tylną część, 2 porty USB-C, miejsce na odłożenie także butelki i to co ciekawe, czyli pakiet sen, czyli możliwość skorzystania także tutaj z takich 2 rogalików, dzięki którym możecie bez problemu się także wyspać i do tego także dodawany jest też kocyk, który jest w środku i możecie się także nim przykryć. To jest tak zwany pakiet po prostu dobrego snu, jeśli chodzi właśnie o Superba, ale to znamy już także z poprzedniej generacji. Po przejściu na lewą stronę niestety musicie pokonać dosyć spory próg ze względu na to, że mamy tutaj wersję z napędem 4x4 i występuje tutaj niestety dosyć sporej wielkości tunel ze względu właśnie, że przebiega tutaj wał. Na środku właśnie trzecia strefa klimatyzacji, 2 podgrzewane także fotele, 2 porty USB-C i naprawdę ogromna ilość miejsca. I co ważne, w Skodzie Superb widać, że także nie poszczędzono materiałów, jeśli chodzi o tylną część, bo materiały z tyłu są takiej samej jakości jak z przodu. No i pojawił się także duży podłokietnik z kolejnymi ciekawymi Simply Cleverami. Bardzo fajny, duży, szeroki, ale zobaczcie co jest w środku. Macie w środku możliwość położenia książki, macie w środku możliwość położenia tabletu czy 2 osobno telefonów oraz 2 miejsca na kubeczki i możliwość także regulacji tego za pomocą 2 stopni nachylenia. Bardzo fajne rozwiązanie dla dzieciaków, tak żeby mogli korzystać z telefonów czy z tabletów także podczas jazdy, jakby tutaj im nie wystarczyły kolejne Simply Clevery. No i nie mogę się także nadziwić, jak dobrze jedzie się na aktywnym tempomacie. Aktywny tempomat po pierwsze jest także tym systemem Travel Assist, który jest w nowej generacji, o wiele także lepiej dostosowuje sobie prędkość, o wiele lepiej także wchodzi też w zakręty, bo zna tą prędkość o wiele wcześniej i połączone jest to także wszystko z nawigacją, która po prostu wie co ma robić i pokazuje także na przykład zjazdy na autostradzie według konkretnych pasów, dzięki czemu także Travel Assist wie jak się przygotować właśnie z prędkością. Te systemy zaczynają się łączyć w jedną całość i po prostu to wszystko ze sobą zaczyna się komunikować, dzięki czemu efekt dla kierowcy jest taki, że praktycznie przez większość trasy, jaką mieliśmy właśnie z Pragi do hotelu w Karlowych Warach,
praktycznie byliśmy w stanie pokonać na aktywnym tempomacie, nawet zbytnio nie dotykając kierownicy, ale zobaczcie także na to, że kiedy samochód faktycznie widzi linię, momentalnie utrzymuje wręcz idealny tor jazdy i to nieważne, czy to jest łuk, czy to jest prosta, wygląda to i jedzie to naprawdę świetnie. Ładne, nowoczesne nadwozie oczywiście w formie liftbacka, czyli mamy bardzo długą szybę połączoną także z niewielką klapą oraz nowoczesnymi światłami, bo światła także z tyłu się zmieniły. Też są to te ładne Skoda Crystal Light z nowoczesnymi animacjami i bardzo ładnymi także animowanymi kierunkowskazami. Zmieniło się także napis. Nie mamy teraz już logotypu Skody, tylko mamy nowoczesny, rozstrzelony napis także z nowym fontem, jeśli chodzi właśnie o Skodę. Pojawiły się także drobne elementy w formie właśnie modelowego Superb, czy także napis 4x4, bo nowy Superb oczywiście występuje także z napędem 4x4, bo paleta silnikowa jest także dosyć spora. Fajnie żwawe jest połączenie tego silnika razem z tym nadwoziem, które jest dosyć lekkie oraz także po prostu macie ten napęd 4x4 i dosyć spory zapas mocy. No w takich warunkach jak my tutaj jeździmy po Czechach, no to okazuje się, że po pierwsze mocy jest naprawdę wystarczająco oraz także macie spory zapas do tego, żeby także się pobawić oraz także sobie przyspieszyć, przyhamować, a okazuje się, że po prostu Superb się słucha jak niemożliwe. Czas na praktyczność. Jeśli chodzi o liftbacka, nie tracicie zbytnio za dużo. 645 litrów pojemności bagażnika. Jeśli chodzi o nową generację, to nadal jest świetny wynik i jeden z największych pojemności bagażnika oczywiście w całym segmencie. Świetnie, jak to zawsze Skoda robi, ze wszystkimi możliwymi simplik cleverami, czyli mamy tu naprawdę dużo różnych ciekawostek. Oprócz standardowych haczyków, których jest tutaj co niemiara, mamy także taki bardzo fajny system, który możemy sobie tutaj dołożyć kolejne elementy. Mamy kolejne haczyki 2-kilogramowe. Tu jest naprawdę sporo różnych ciekawostek, nawet z taką siateczką, podwójną podłogą, pod którą znajdziemy także koło dojazdowe. A to nie koniec dodatków. Tych dodatków w tym bagażniku jest naprawdę sporo. Pojawił się także QR kod, który Wam podpowiada, jak faktycznie pakować się do tego bagażnika i jak wykorzystać te wszystkie simplik clevery, a jest tego tutaj co niemiara. Oprócz standardowych takich elementów do organizacji bagażu, aż po siateczki, po przejścia na narty oraz po ogromną przestrzeń po złożeniu tylnej kanapy. Ale gdyby Wam miejsca zabrakło, zawsze możecie skorzystać z opcjonalnego haka, który jest możliwy do zakupienia także w Superbie i pociągnąć sobie spokojnie jeszcze przyczepkę kempingową, ale ostatnim elementem, o którym Wam mówię, ale niestety się audio nie nagrało, to jest także oświetlenie. Oświetlenie LEDowe jest całe w bagażniku oraz także na górnej części klapy, co pozwala oświetlić całą przestrzeń wokół auta. Superb od już drugiej generacji jest naprawdę innowacyjnym samochodem także z tego typu nadwoziem liftback. Uważam, że to jest naprawdę fajna opcja ze względu na to, że nie tracicie dużo, aż tak dużo względem kombiaka. Raptem 45 litrów mniejszy bagażnik, ale uważam, że jednak takie nadwozie jest o wiele wygodniejsze niż kombi. Na pewno będziecie się pytać także nas, jak wygląda sprawa też, jeśli chodzi o Volkswagena Passata. No właśnie, Passat został stworzony razem ze Skodą Superb na jednej platformie podłogowej, praktycznie jest produkowany w tej samej fabryce. Tylko uwaga, Passat występuje tylko i wyłącznie w wersji Variant, czyli w wersji kombi, bo Volkswagen stwierdził, że bardziej mu będzie potrzebny ID.7 jako taki elektryczny liftback, a Skoda postanowiła, że zrobi dwa nadwozia. Będzie także Skoda Superb oczywiście w wersji kombi, która ma jeszcze większy bagażnik oraz to nadwozie, którego ja szczerze powiedziawszy jestem fanem i widzę, że w Polsce także dosyć dużo osób wybiera wersję liftback czy limuzin, bo po prostu jest bardziej praktyczna, a nie wygląda jak typowe wozidło do wożenia mebli. No dobra, to czas Wam także poopowiadać, jeśli chodzi o wnętrze, a wnętrze zmieniło się diametralnie. Mamy tutaj nawiązanie delikatnie do linii Enyaq oraz do wszystkich nowszych modeli, które faktycznie będą się pojawiać w gamie Skody. Zmieniło się naprawdę dużo i przypomina najbardziej nowego Kodiaka, o którym Wam już także opowiadałem właśnie w Hiszpanii. Wersja koniakowa, wersja Lauren & Clement oraz także oczywiście z pięknej jakości skórą, która tak naprawdę nie jest skórą, tylko jest z mielonymi oliwkami, bo jest to ekologiczna skóra, ale nie zmienia faktu, że zobaczcie, jakie są tutaj piękne materiały. To jest wszystko miękko obszyte. Deska rozdzielcza także na górze jest miękka. Co prawda nie jest to skóra, ale jest to bardzo przyjemny gumowy materiał, który imituje taką przyjemną strukturkę. Pojawił się tutaj także taki piękny dekor, który różni się oczywiście w zależności od wnętrz, bo wnętrz są różnego rodzaju aż 4. 4 wnętrza, które naprawdę świetnie wyglądają i ja jestem najbardziej fanem takiego wnętrza, które jest w wersji takiej z mikrofibry. Jest całe naprawdę bardzo przyjemne i wygląda naprawdę dosyć świetnie. Zobaczcie także na ten nowy dekor, który się tutaj pojawił. Jest to bardzo ładne, nowoczesne i wręcz futurystyczne. Mamy też nowoczesne nawiewy, które są tutaj zatopione dosłownie w tym dekorze. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I także nowa kierownica. Kierownica, która w wersji Lauren & Clement oraz także w bardziej podstawowych wersjach
Jest dwuramienna, gruba, przyjemna, wykonana ze świetnych materiałów i to, co znamy w Skodzie, czyli sterowanie po lewej stronie multimediami, po prawej stronie także sterowanie ekranem, podgrzewana trójstopniowo także kierownica i nowoczesny ekran, który jest zatopiony także w deskę rozdzielczą, za pomocą którego możecie także sobie wyświetlać różnego rodzaju informacje, ale to już było znane w Skodzie jako właśnie Virtual Cockpit. I jeśli chodzi o multimedia, mamy tutaj ten nowoczesny system, który już znamy właśnie z Kodiaka, czy także z nowego Enyaqa po faceliftingu. Jest to nowy system oraz także duży ekran 13 cali, który został tu bardzo ładnie wkomponowany i ma także asystenta głosowego Laurę. No i także jeśli chodzi o pokład, macie też nowoczesny system, jeśli chodzi właśnie o asystenta głosowego zwanego Laura, który jest połączony także z czatem GPT. Cześć Laura, możesz zmienić temperaturę na 21,5 stopnia? Dobrze, ustawiam temperaturę na 21,0 stopni. I okazuje się, że tych poleceń jest naprawdę dosyć sporo, związanych także oczywiście z trasą, związanych także z aktywnym tempomatem, sterowaniem klimatyzacją, komfortem, oświetleniem ambientowym itd. Tego naprawdę tutaj jest dosyć sporo i widać jest całkiem zacne, jeśli chodzi właśnie o jakiekolwiek właśnie tutaj rzeczy. Clever. I jest naprawdę szybkim systemem, który dostał o wiele mocniejsze bebechy w środku, takie jak właśnie CPU, które naprawdę o wiele szybciej reaguje. Nawigacja jest także ulepszona, mamy dodatkowe tryby, jeśli chodzi o jazdę w mieście, mamy też dodatkowe informacje związane także z ruchem drogowym, no i jest tego tutaj naprawdę sporo i ekran działa o wiele sprawniej i wiele elementów zostało także wyciągnięte na wierzch, co jest naprawdę świetną formą. Ale dosyć nową formą, która została tutaj dodana, są to pokrętła Smart Dial, które są naprawdę świetne, uważam, i to jest naprawdę intuicyjne i świetne rozwiązanie. Macie sterowanie klimatyzacją w formie temperatury. Po naciśnięciu macie sterowanie podgrzewaniem fotela trójstopniowo, a także i wentylacją fotela, a na środku macie bardziej konfigurowalne właśnie pokrętło. Pokrętło, które steruje także trybami jazdy, mamy tutaj także sterowanie mocą nawiewu, a także na przykład kierunkiem nawiewu, czy też na przykład głośnością systemu multimedialnego. Po przytrzymaniu tego przechodzimy sobie do ustawień i tu możemy sobie dosłownie wybierać funkcje, które chcemy, żeby były na tym smart pokrętle. No i da się zrobić tak, żeby było fizycznie, ale naprawdę przemyślane. Na środku nie mamy także już wybieraka skrzyni biegów, ze względu na to, że został on tutaj wkomponowany troszeczkę niczym w Mercedesie. Wycieraczki powędrowały na lewą stronę, no i na środku mamy także więcej przestrzeni. Dwie roletki, ładowarka indukcyjna, a tak naprawdę nowy phonebox, który ma o wiele większą moc ładowania i co ważne, nie grzeje telefonu, tylko bardzo dobrze go ładuje i także jest tutaj właśnie chłodzenie tego telefonu. Dwa miejsca na kubeczki i to wszystko możecie sobie zgrabnie zamknąć, żeby utrzymać także porządek. No i na środku bardzo długi i duży podłokietnik otwierany na dwie strony i małe Simply Clever w formie takiej mikrofibry, kosteczki, która jest także spryskiwaczem i możecie dosłownie wyczyścić sobie ten duży ekran. Jest miejsce na okulary, jest miejsce na jakieś wasze drobiazgi, dwa porty USB-C, więc tutaj naprawdę rzeczy jest co niemiara. Oraz nagłośnienie. Nagłośnienie zastosowane tutaj, czyli firmy Canton, naprawdę świetnie gra. Wrazem z wygłuszeniem tego samochodu oraz tym subwooferem, który jest tutaj zamontowany, słuchanie tutaj większości waszych ulubionych piosenek jest naprawdę niemałą przyjemnością, więc tak wygląda w skrócie właśnie wnętrze najnowszej Skody Superb. Uważam, że jest naprawdę na plus. Zmiany, które są tu zastosowane, też są naprawdę świetne, bo wygląda to nowocześnie oraz jest wykonane ze świetnej jakości materiałów i jest naprawdę co do wyboru, jeśli chodzi o kolory oraz także materiały w środku. No i także jak już mam jazdę autostradową, muszę na pewno Wam wspomnieć, że dosyć dużo kilometrów żeśmy tutaj także pokonali na różnych także fotelach, bo Superb występuje z kilkoma różnymi fotelami. Z Laura and Clement macie fotele Ergo Active lub macie bardziej podstawowe fotele, ale okazuje się, że nieważne, które wybierzecie, są naprawdę bardzo wygodne. Faktycznie wersja Ergo Active ma dodatkowy masaż, jest jeszcze lepsza, ma także wydłużany tutaj ten element, ale w podstawowej wersji też jest naprawdę bardzo wygodnie, więc nie zawiedziecie się, jeśli chodzi o Superba, nawet na dłuższych trasach, bo po prostu fotele są naprawdę świetnie wygodne. Odcinek lędźwiowy jest regulowany, wszystkie możliwe także długości są regulowane i co fajne, także jest regulowany zagłówek i co ważne, zagłówek możecie także przybliżyć do siebie, dzięki czemu zwiększacie swój komfort i podparcie nawet tutaj
odcinka szyjnego. Czas na gamę silnikową, a jeśli chodzi o Superba, macie naprawdę bardzo dużą gamę silnikową. Każdy znajdzie dosłownie coś dla siebie, a to, co się znajduje pod maską tego samochodu, jest moim ulubionym silnikiem w tej całej gamie. 2.0 TSI o mocy 265 koni, połączone z 4x4 oraz DSG o 7 przełożeniach, co daje Wam 5,6 sekundy do pierwszej setki, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Jeśli chodzi o podstawowe silniki, to macie także dostępne 1.5 TSI o mocy 150 koni, znane także z innych samochodów Skody, oraz także macie diesle, oszczędne diesle, które są naprawdę fajnym elementem, bo nie zawsze występują w takich samochodach tej klasy, i macie 2.0 TDI o mocy 150 koni oraz także 2.0 TDI o mocy 193 koni razem z napędem 4x4 i wysokim momentem obrotowym wartości 400 Nm. I co najważniejsze, te silniki są naprawdę oszczędne. Benzyna spala okolice od 6 maksymalnie do 8-9 litrów także w mieście, a jeśli chodzi o diesla, no to tutaj jest mega oszczędnie, bo w trasie zajdziecie nawet do 5 litrów średniego spalania, co pozwoli Wam przy baku 66 litrów w każdej wersji uzyskać praktycznie 1000 km. Nowością, jeśli chodzi o Superba, jest także hybryda typu plug-in, bazująca na silniku 1.5 i naprawdę dużym akumulatorze 25,7 kWh, która pozwala także przejechać według WLTP nawet 130 km. I tak oto Super pokazuje, że da się zrobić naprawdę szeroką gamę silnikową. No to witam Was na pokładzie Skody Superb z silnikiem 2.0 TSI. No i tutaj, szczerze powiedziawszy, największe właśnie też oczekiwania mam od tego silnika, bo jednak wersja Sportline, jeśli chodzi o ten samochód, zawsze była bardzo mocno wielbiona ze względu właśnie na rozwojowy silnik 2.0 TSI. I to okazuje się, że w nowej generacji nie poprzestano rozwoju tego silnika i naprawdę nadal ma świetną moc i nadal ma dużo momentu obrotowego. 265 koni, połączone także z 7-biegowym automatem DSG i oczywiście w opcji zawieszeniem właśnie DCC+, okazuje się, że naprawdę ten samochód jest wyjątkowo sprawny i wyjątkowo także szybki. To mi się niesamowicie podoba. Zobaczcie, jaką on ma fajną dynamikę. On po prostu naciskacie pedał przyspieszenia i okazuje się, że jest pełen ogień na tłoki. 265 koni to jest naprawdę bardzo fajny wynik oraz także spalanie jest na świetnym poziomie. 7,8 litra zrobione z trasy oraz jazdy tutaj w okolicach Czech to jest naprawdę świetny wynik, ze względu na to, że ten samochód nadal pokazuje, że silnik, który tu jest zastosowany, nadal jest bardzo, bardzo oszczędny i to mi się bardzo podoba. 7,8 do 8,5 litra, w mieście raczej pewnie bliżej 9 litrów. Podoba mi się także połączenie z tą 7-biegową DSG, która została delikatnie zmodernizowana ze względu na to, że po prostu reakcja jest o wiele lepsza i nie macie kompletnie żadnej zwłoki, jeśli chodzi właśnie o nowy automat. Widać, że jest tutaj to wszystko jakkolwiek lepiej zaprogramowane i to czuć właśnie na pedale przyspieszenia, że o wiele lepiej się dogadujecie, jeśli chodzi o tą skrzynię. Jazda także w korku, jeśli chodzi o właśnie ten silnik 2.0, także jest bardzo przyjemna, bo te biegi na dole są bardzo łagodnie, bardzo przyjemnie także wybierane. Oczywiście wszystko zależy także od trybu, który macie wybrany aktualnie. Macie tryb Eco, macie tryb także Comfort, w którym naprawdę jest bardzo łagodnie to wszystko się dzieje, oraz jest tryb Normal, czy także oczywiście i Sport, gdzie faktycznie wtedy skrzynia wrzuca się w tryb sportowy i okazuje się, że jest ta reakcja naprawdę bardzo, bardzo fajna. Macie dosyć duży zapas mocy, dosyć duży zapas momentu obrotowego i napęd 4x4 został także delikatnie przeprogramowany, bo widać ta zwłoka także w załączaniu tego Haldexa jest o wiele mniejsza, za co naprawdę jest ogromny plus. Bardzo szybko ta skrzynia reaguje i co ważne, macie ten tryb D oraz oczywiście tryb S, gdybyście chcieli mieć trochę więcej także sportu. Czy zawieszenie, które jest standardowo montowane właśnie w Superbii, jest czymś gorszym względem DCC+? Faktycznie DCC+ dosyć mocno zmienia ten charakter, jeśli chodzi o komfort, ale tutaj czuć, że nawet to standardowo zastawione zawieszenie jest naprawdę bardzo fajnie i jędrnie zestrojone. Jest trochę sztywniejsze, jest trochę bardziej twarde, ale nadal pozostawia bardzo, bardzo duży margines tego, jak właśnie wybiera i jak faktycznie pracuje. Większość dziur, większość nierówności jest kompletnie wręcz nieodczuwalne, nawet na większym czy nawet na mniejszym kole. To jest bardzo, bardzo fajny element, ale pozostaje także bardzo precyzyjne i ta precyzja pozostaje także w układzie kierowniczym, czy właśnie także w zawieszeniu. Zobaczcie, przytrzymuję sobie łopatkę lewą do minusa, zrzucany jest automatycznie bieg na trzeci i ten samochód po prostu wyrywa do przodu. On nie ma żadnego oporu. Oraz hamulce także widać są przystosowane do tej mocniejszej wersji, bo zatrzymuje się to naprawdę także dosyć szybko.
Podoba mi się po prostu reakcja tego samochodu. Jest taki naprawdę żwawy, jest taki bardzo dobrze sklejony. To jest naprawdę na świetnym poziomie, ale także to jest właśnie zasługa tego, że w poprzedniej generacji Sportline też był taki dosyć agresywny, dosyć zastawiony także dobrze na kierowcę, więc uważam, że w tej nowej generacji kompletnie nie będziecie zawiedzeni. Tyle z pokładu 2.0 TSI. Jeden z fajniejszych wyborów, jeśli chodzi właśnie o nowego Superba. Tak wygląda najnowsza Skoda Superb właśnie najnowszej generacji. Wersja liftback to jest na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie wtedy, kiedy nie potrzebujecie tak dużej pojemności bagażnika jak w przypadku kombiaka, ale zobaczcie, że także Skoda Polska przygotowała tutaj też oto tego fajnego oldtimera. Wygląda niesamowicie. To jest pierwsza Skoda Superb, która została także wyprodukowana. Naprawdę bardzo fajny klasyczek, w którym mogliśmy mieć okazję także się przejechania. W 3-litrówce. Szałem, pardon! Pardon. Tu jest popielniczka używana. Jaka popielniczka używana? No i widzicie, Piotr Karolewski, sam we własnej osobie niczym prezes. Takie teraz bardziej poznają. A, teraz go bardziej poznajecie. Pierwsza generacja Superba, 37 rocznik. Szósty mordo, szósty. 36. 3-litrowy silnik benzynowy o mocy raptem 67 koni i jest to taka piękna R6, ale zobaczcie ile tu jest Nie, to miejsca. jest V6. A to jest V6? Julka, masz tą kartkę? Mi się wydaje, że to jest R6. To jest czeski język, to nie jest proste, moi drodzy. Cylindrowy kaplonus, Henning, Fadorożec, SV. SV. Z Rozwartym cylindrem. rozwodorem SV, Czyli mamy V6. prawdopodobnie tak. Pewnie wolnosące oczywiście. 67 koni, ale zobaczcie jak to wszystko jest tu wykonane, jaka jest podsufitka, jakie są nawet te żaluzje. Czeski filc, mój drogi. No. Żaluzję ma, patrz, to ma tak jak Ale to- Superbie, nie? no, pięknie to i tu wygląda. Masz, popatrz, pyk, na sprężynce wszystko. No. Haczyki na smoking. A na smoking? Zobacz, patrz to jakie. Takie lampiony są takie, wiesz, jak w tym hotelu, nie? Samochód ogólnie jest 4-osobowy, tak powiedzmy, ale są dodatkowe miejsca, które są przed nami. Da się je rozłożyć i przewieźć także większą ilość pasażerów. Jak w autobusie, nie? Ale generalnie jest okej. Jest całkiem nieźle. Możecie po prostu ewentualnie z tego takiego czegoś małego sobie skorzystać. I na środku widać tunel przechodzący, bo jest to oczywiście samochód napędzany na tylną oś. Typowa sofa tamtych czasów. Ale jaka ona... Wersalka, nie? No, ta wersalka jest niesamowita. W drzwiczkach masz, patrz, wtedy już były magnesy. Masz Tak. takie czeskie simply Clever. clever. Ale co możesz tam... Ale nie ma parasolki w drzwiach. Ale sobie wiesz, tylko łapki Łapka tamtych jest, czasów. są. Takie fajne spasowanie uszczelek. No, uszczelki się tutaj troszeczkę może przewiewać. Klimatyzacji No. raczej tutaj nie uświadczycie. I niestety dosyć szybko parują także szyby, więc Drewienko z drewienkiem. brakuje tylko teraz cygara, nie? Ale w każdym Superbie siadasz tak. No, I jest wygodnie. ładnie. Tu nawet masz mięciutkie podłogi Tak. na nadkolach. Siedzimy w sumie My siedzimy już za tylną oś, nie, na tylnej W osi. bagażniku, tak. Trochę w bagażniku siedzi. Ale ty masz tylko popielniczkę, czyli lewa strona jest ważniejsza. jarało się tutaj. No tak, no bo kierowca, tak jak widzieliście na przebitkach, nie ma kierownicy po lewej stronie, tylko po prawej W stronie. Słowku ma kierownicę, no to tak po tej niewłaściwej stronie. Po tej niewłaściwej stronie. No, klimacik jest. I ta ergo zrobić ślepy za kierownicą, poczekaj, Tak. trzyma kierownicę. W razie wypadku to masz idealnie na biodrach wszystko. No. Ale wtedy był trochę No inny i na czas. czas. Zobacz, że podłoga jest tak wyprofilowana, że ty masz idealny podnóżek pod stopami. Wiesz, no to jest 36 rok, w tych czasach, Tak? kiedy były... Jakie były wtedy auta? Jakieś... Tatra, nie Tatra. Moi drodzy, my testujemy nowoczesne Generalnie samochody. dawno temu, no. My niestety nie pamiętamy aż tak Domniemywam, że to zamierzchłych było czasów. wtedy naprawdę auto mega luksusowe, nie? I to pewnie było auto, które stało właśnie pod takimi kasynami jak dzisiaj. Wiecie, że ona może jechać nawet 120 km na godzinę? Nie ma skrzyni biegów czterobiegową, to wsteczny. Tak. 120 km na godzinę w 37 roku. Szóstym. Prawda. Automobil z Mlada Bolesław. Takie wycieraczki są słodkie, patrz. Ale ta wycieraczka, nie wiem czy zauważyłeś, że w ogóle jest firmy Bosch. Macie dwa osobne silniki na dwie wycieraczki. Nie no, jest to niesamowite. Klimat czuć. Klimat czuć. Dobra, dzięki Piotruś za przejażdżkę wspólną. Wracamy do nowych Superbów.
No to przesiadamy się do wersji Lauren & Clement, a tutaj mamy także inny silnik. No faktycznie, jeśli chodzi o Superba, no to najczęściej jest to samochód dla przedstawicieli handlowych, tego wysokiego szczebla oraz także dla osób, które bardzo dużo podróżują na trasie, bo nie ukrywamy, że Superb jest właśnie do podróżowania po trasie najbardziej stworzony. I tutaj mamy także porządny silnik do tego, czyli 2.0 TDI. O tym silniku opowiadałem Wam dosyć sporo w przypadku wrażeń z jazdy najnowszego Kodiaka, jakiego żeśmy właśnie byli także w Hiszpanii. To jest naprawdę konkretna baza, jeśli chodzi oczywiście o silnik dobry, dosyć wysoki moment obrotowy, prawie 400 Nm momentu obrotowego oraz do tego właśnie także 7-biegowy automat DSG i 204 konie. Bardzo dobrze się to napędza, jest ten samochód także zrywny, macie możliwość do kupienia także napędu 4x4 i okazuje się, że Superb pali także naprawdę niewielkie ilości paliwa w przypadku diesla, bo tutaj średnie spalanie waha się w okolicach 5-5,5 litra średniego spalania, więc naprawdę jest, powiedzmy, nieźle jak na taki samochód. Diesel także przy wyższych prędkościach 130-140 km na godzinę trzyma naprawdę niskie obroty, ten 7 bieg naprawdę mu pomaga. Okolice niecałych 2000 obrotów, jeśli chodzi właśnie o wyższe prędkości w dieslu, to jest naprawdę fajna wartość, dzięki czemu faktycznie ten silnik także mało pali. Ale czy jestem zadowolony z charakterystyki pracy tego silnika? Tak, jestem dosyć mocno zadowolony, tylko tak jak opowiadałem Wam w przypadku Kodiaka. 2.0 TDI, a 2.0 TSI ma bardzo odmienne charaktery. I tak samo jest w przypadku, jeśli chodzi właśnie o Superba. Superb z 2.0 TSI jest bardzo charakterystycznie narysowany i jest także bardzo dynamiczny. 2.0 TDI jest takie trochę ospałe. Naciskacie pedał przyspieszenia i faktycznie on przyspiesza, ale to nie jest taki zryw. Naprawdę sporo jest także tej mocy, ten moment obrotowy robi tutaj bardzo dobrą robotę, ale nie macie takiej tej reakcji na skrzynię biegów. Ona jest troszeczkę inaczej zaprogramowana i trzyma także o wiele niższe obroty, jeśli chodzi o tego diesla. No i sam diesel musi się także napompować, żeby mieć tą moc i ten moment obrotowy, więc po prostu ten silnik jest stworzony bardziej do tras, bardziej do dłuższych dystansów oraz także do osób, które chcą trochę spokojniejszego także Superba, który nie ma aż tyle mocy i nie jest aż tak mocno zrywny. Tu jest po prostu idealny punkt, idealny środek, połączony także z ekonomiką, którą oferuje oczywiście diesel. I to jest ta zwłoka, o której Wam wspominałem. Jedziecie przy niskiej prędkości, macie poniżej 2000 obrotów, jakiś taki drugi, trzeci bieg i niestety ten samochód czasem ma problem ze wstaniem. Naciskacie pedał przyspieszenia, on niestety nie ma trochę mocy i zaczyna gdzieś kombinować sobie delikatnie z biegami i dopiero potem zaczyna tak już od 2,5-3 tysięcy dopiero zaczyna mieć pełen moment obrotowy, więc po prostu ten diesel niestety ma taką troszeczkę zmułkę na dole, ale nie zmienia to faktu, że i tak całkiem wybornie jeździ. Tyle w temacie, jeśli chodzi o 2.0 TDI. Jedziemy dalej. No i czas także wsiąść do najtańszej wersji, czyli jest silnikiem 1.5 o mocy 150 koni. Faktycznie to jest taki bardziej podstawowy samochód, który oczywiście ma rozpoczynać cennik oraz także baza, jeśli chodzi o samochód hybrydowy. 1.5 150 koni dosyć dobrze znamy, jeśli chodzi o Fabię Monte Carlo czy różnego rodzaju mniejsze samochody, jeśli chodzi faktycznie o Skodę. No faktycznie w Superbie jest wyczuwalny delikatny brak mocy, że ten samochód potrzebuje troszeczkę więcej obrotów, żeby się także napędzić, ale jest całkiem naprawdę nieźle i jestem zaskoczony, jak dobrze jeździ też z tym silnikiem. Średnie spalania też naprawdę są na świetnych poziomach, bo macie okolice od 6 do 7,5 litra, maksymalnie w mieście raczej wyczuwam tu bliżej pewnie 8,5 litra przy takim silniku, co nie zmienia faktu, że macie dosyć małą pojemność oraz także lekki dosyć silnik, jest dosyć specyficzny. Potrzebuje trochę redukcji, żeby jakkolwiek po prostu szybciej także pojechać. On napędza się, ale po prostu nie ma takiego momentu obrotowego, nie ma aż tak dużej mocy jak w przypadku właśnie 265-konnej wersji 2.0 TSI, bo po prostu tam macie więcej momentu obrotowego z samej także pojemności. Przedni napęd, ta skrzynia DSG robi wszystko, co jest możliwe, ale po prostu czujecie, że brakuje trochę mocy, więc raczej jak chcecie trochę szybszy samochód i mieć zapas, to wybierzcie sobie następną wersję silnikową, czyli właśnie 2.0 TSI, bo będzie najlepiej spełniać po prostu wszystkie wymagania. Ale co warto także wspomnieć, jest to też miękka hybryda, którą dokładnie, dosłownie także tutaj widać. Przy stawaniu w korkach nie czujecie momentalnie, jak się odpala samochód, tylko jest właśnie wykorzystywana ta miękka hybryda i ten mały silniczek elektryczny, który po prostu rozpędza cały ten silnik tak, żebyście nie wyczuwali dosłownie zapalenia, jeśli chodzi o rozrusznik. I co ważne, jest także tryb żeglowania. Tak jak ja teraz jadę 90 km na godzinę i jadę z górki delikatnie, momentalnie skrzynia wrzuciła sobie tryb żeglowania i silnik się
się także wyłączył, dzięki czemu też oszczędza dosłownie paliwo. To jest ciekawe, także na pełnym zbiorniku, jeśli chodzi o 1.5 TSI, mamy zasięg na poziomie 930 km, więc uważam, że to jest naprawdę porównywalny zasięg nawet i z dieslem. Bardzo mi się podoba to, że po prostu Skoda myśli o swoich klientach, że także nie ukróca tego, co jest najważniejsze, czyli dosłownie dużego zasięgu, czy silnika diesla. Tutaj jest wszystko dostępne i klient ma także wybór. To, co chce, to sobie także wybierze i dokonfiguruje, więc to jest naprawdę świetna opcja w dzisiejszych czasach, gdzie po prostu konfiguratory są bardzo, bardzo mocno ukracane. I tak oto, moi drodzy, wygląda Skoda Superb. Pokazałem Wam wszystkie możliwe napędy, pokazałem Wam różne rodzaje kolorystyczne oraz pokazałem Wam także różne wnętrza. Jeden z fajniejszych samochodów, który naprawdę nas wszystkich tutaj niesamowicie zaskoczył, w szczególności przez gamę silnikową oraz także tym, co oferuje, czyli nowe technologie, bardzo dobre zawieszenie DCC+, oraz także cisza, która jest w środku, to jest naprawdę coś fajnego. No i także oszczędne silniki, jeśli chodzi o benzynę oraz o diesla. Więcej elementów oczywiście sprawdzimy dla Was w momencie, kiedy ten samochód przyjedzie do nas do redakcji na pełen test. A ja także chciałem podziękować Skoda Polska za zaproszenie do tych Czech, gdzie było naprawdę niesamowicie, wraz z niesamowitą ekipą pojeździliśmy po tych czeskich pięknych serpentynach. No. I tak oto wygląda materiał z Czech. Dzięki za obejrzenie tego materiału i nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam my się tutaj znajdujemy i pokazujemy Wam te nowoczesne samochody. Tak wygląda Skoda Superb w wydaniu Motookiem. Cześć, hej!